ściance obudowy tą diodę powiadomień, głośniczek od rozmów, oczywiście tutaj napis marki Samsung. Tutaj mamy gniazdo naszych słuchawek. Tutaj na tylnej ściance widzimy tylko takie oczko, kółeczko. Tu mamy pod tym antenę zasięgową. Tutaj w tym miejscu u samej góry mamy otwory na naszą smycz. I na drugiej bocznej ściance widzimy klawisze ściszania, pogłaszania. I na samym dole mamy tutaj podczerwień, naszą irdę. I jeszcze tutaj na samym końcu telefonu od samego dołu widzimy port ładowania. No i teraz sobie zajrzymy pod baterię, pod naszą klapkę. Tu mamy klapkę łączoną wraz z baterią, taka spojina, i tu widzimy dokładne dane naszej baterii. Gdybyście nie wiedzieli, jaką zakupić, gdybyście po prostu nie posiadali takiej baterii w telefonie, a chcielibyście jeszcze telefon użytkować, tu jest BST, widzicie, 187DE, dokładne namiary. I tutaj jeszcze widzimy pod nalepką e-mail typę SGH, przeważnie Samsungi miały się taką nazwę, na początku C100, dokładny model. I tu widzimy, telefon został produkowany w Korei, jak w większości Samsungów z tamtego okresu. I teraz sobie założymy naszą klapkę z baterią i uruchomimy telefonik i zobaczymy tutaj jego podstawowe funkcje. Tu jeszcze widzicie taki mini otwór na samym dole w telefonie. Jest to otwór w tym przypadku na nasz mikrofon. I zobaczcie, jak fajnie się ten telefonik prezentuje w menu. Tutaj menu jest takie troszkę odmienione całkowicie. Nie ma w ogóle żadnych kafelek, tylko jak wchodzimy w menu, to tu widzimy spis połączeń, wiadomości. Tutaj sobie wycofamy. Musimy troszkę zaczekać, bo mam tutaj konfigurację naszego telefonu. Troszkę go przyblokowało. O, i widzimy skrzynkę odbiorczą. Tutaj na przykład odpisujemy pewnej osobie. Jeśli chodzi o SMS-y, no dość fajnie się pisze, bo są klawisze dość duże i dość miękkie. Na pewno jest to wygodne. Nawet nie wiem, czy telefon posiada T9, być może nie. Bo nie widzę takiej funkcji. Tak czy owak, naprawdę fajnie się pisze SMS-y. Następnie tutaj widzimy spis naszych połączeń, dzwonki, ustawienia, organizer, usługi, sieci i rozrywka. I sobie lecimy za koleją. Tu mamy dźwięki, więc sobie sprawdzimy sobie nasze wszystkie dźwięki, jakie zostały wybrane przez producenta, i zobaczcie, jak fajnie ta dioda powiadomień nam tutaj miga w rytmie naszych dźwięków, podobnie jak na przykład w Motorola E398.
I to tyle, jeśli chodzi o dzwonki w telefonie. Moim zdaniem naprawdę bardzo przyjemnie się je słucha, bardzo miło je wspominam z tamtych okresu czasu. No i zobaczymy sobie teraz nasze ustawienia. I tu mamy ustawienia podczerwieni. Tutaj włączamy i wyłączamy naszą podczerwień. Tutaj następnie mamy profile użytkownika, powitanie, numery własne, język, bezpieczeństwo, wyświetlacz dodatkowe, skróty własne, ustawienia fabryczne, no i włącz podczerwień. Tu mamy w organizerze mamy kalendarz, lista zadań, czas i data, alarm, kalkulator, wymiana walut, kalendarz. I tak to wygląda. Następnie usługi sieci. No i ciekawe rzeczy, tutaj mamy zakładkę pobrane, zakładkę WAP i tutaj nasze gierki. No w tym przypadku mamy dwie gierki, uruchomimy sobie pierwszą. Tutaj widzimy, że nasz Samsung jest bardzo zwinny, bardzo szybko te gierki otwiera. I tutaj sobie gramy oczywiście. Staramy się, by kuleczka po prostu nie wyszła za tę deskę. Troszkę unowocześniona gierka, jak w tych, pamiętam, były jakieś takie specjalne dawniej gry bezkolorowego, nie wiem czy pamiętacie, takie odpustowe, czy się grywało i to jest właśnie podobna gierka do tych gier, z tym, że troszkę unowocześniona. No dobrze, to przegrałem, teraz gramy w drugą gierkę. I zobaczymy tą drugą gierkę, jak tutaj wygląda to wszystko. Jakieś duszki sobie latają. Aha, a my zagradzamy nasze duszki i staramy się, by nasze duszki po prostu nie wyszły poza linię. Chyba o to chodzi. No muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe gierki, jak na taki starszy Samsung. Aha, im więcej po prostu zakrajemy miejsca, tym lepiej. I musimy to po prostu zrobić przed nimi, żeby oni w ogóle nam te duszki w ogóle nie styknęły naszej linii, którą sobie wytyczamy. Im więcej tutaj uda nam się zasłonić tego i zmniejszyć pola, tym lepiej oczywiście dla nas. My sobie z gierki wychodzimy, fajne gierki w tym telefoniku. I to tyle, jeśli chodzi o informacje tutaj podstawowe w tym telefonie. Jeszcze dopowiem informację, że ten Samsung został wyprodukowany w 2003 roku. No i powiem szczerze, że dość ciekawym Samsungiem na tamten okres czasu był, bo jak wiemy w 2003 roku produkowali głównie telefony bezkolorowego, no i nie były dość takie ciekawe, a ten jest dość fajnym telefonikiem i myślę, że wiele osób z Was go pamięta. No i teraz przejdziemy sobie do demontażu i montażu tego modelu. I ściągamy tę oklapkę, wyciągamy kartę SIM i teraz mamy do odcenia 4 śrubki. Zobaczcie, tu jedna, druga, trzecia, czwarta. Są to śrubki w tym przypadku tutaj krzyżakowe, dość o małych rozmiarach i odkręcamy sobie je wszystkie. Tu jest jedna, tu jest druga, trzecia. I czwarta śrubeczka. Tu sobie szybko wybijemy, wyciągniemy te śrubeczki wszystkie. Tutaj nam wszystkie jeszcze nie wyskoczyły. No i wszystkie są już. Odkładamy je wszystkie na bok.
No i teraz spróbujemy tutaj podwadzić, by nam cała obudowa odeszła, ale widzicie, że sama już odchodzi od samego dołu. No to jedziemy sobie po całą górę, tutaj z jednej strony, następnie z drugiej. O, i puściło wszystko. Zobaczmy. Tutaj pamiętajmy oczywiście o naszych klawiszach, żeby tutaj były tak jak być powinno w tym miejscu. I tutaj też o naszej tutaj nakładce, tej zaślepce, tej bocznej. I tutaj widzimy na korpusie, nie mamy tak naprawdę nic specjalnego, tylko taką ramkę, tutaj głośnika, którą w bardzo prosty sposób podwadzamy i wyciągamy. Nie jest to trudne. I tutaj naszą płytę widzimy już w przedniej obudowie. Tak ona wygląda i szukamy sobie naszych zaczasków. W tym przypadku widzimy te zaczaski tutaj w tym miejscu, tu jest jeden i tu drugi, więc delikatnie tutaj podwadzamy między zaczaskami z jednej i tutaj delikatnie z drugiej. No i zobaczcie, płyta nam fajnie wyskoczyła. Tu nam coś blokuje, tu jest właśnie głośniczek i wibracja. No i zmieniamy sobie na nowy. I więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć.